Od początku działania tego kanału próbuję przekazać dwie ważne myśli. Po pierwsze diagnozę chorób zachodu, a po drugie lekarstwo na te choroby. Lekarstwo zakotwiczone w czymś, czego nie trzeba wymyślać od nowa, co jest bardzo dobrze znane naszym przodkom, ale nieco zarośnięte chwastami kilku chorób, które tutaj właśnie próbuję wyplenić. Jest to projekt firmowany hasłem mistyczny styl życia, czy też zwykłe sprawy znakiem wiary. Jest to według mnie sposób na skuteczne przeprowadzenie czegoś, co niektórzy zwą kontrrewolucją. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają od początku ten kanał. Panu Bartoszowi, który od ponad roku wpłaca co miesiąc 50 zł na jego funkcjonowanie. Panu Wojciechowi, który m.in. na potrzeby jego działalności przesłał kamerkę oraz 600 zł. Osobie, która raz 1000 zł wpłaciła. I wszystkim innym, którzy swoją obecnością, modlitwą wspierają tą działalność. Kanał zniknie, osoba, która go prowadzi zniknie, ale chodzi o to, byście wy państwo w swoich domach i w swoich życiach, w swoich codziennych mikrohistoriach wprowadzali te reguły, te zasady. Izby na planie krzyża, która to nie jest tylko zasadą przestrzenną, formalną, ale nieprzypadkowo to wnętrze domu w jakiś sposób obrazuje też to metafizyczne wnętrze. Środek. Środek wyznaczany przez przecięcie ramion krzyża. Środek, czyli sposób, czyli metoda. Jednym bowiem z postulatów, które tutaj forsuję, jest to, byśmy bardziej patrzyli nie tyle na poszczególne frazy, elementy składowe słowa, tylko bardziej na metody, na struktury, na zasady, które kryją się pod powierzchnią zmiennych bardzo często poszczególnych elementów tradycji, form zewnętrznych, kolorków, wzorków. Byśmy patrzyli na to, co jest szkieletem, na którym te różne zmienne, drugorzędne formy są obudowywane. Szkieletem, dzięki któremu te zmienne formy nie przepadają gdzieś w dół, w przepaść, tylko mają się czego złapać i na czym zakotwiczyć. Zdecydowana większość tego tekstu pochodzi tak sprzed 12-11 lat, podobnie zresztą jak i znaczna część wstępu, czytanego w poprzednim odcinku, poza nielicznymi poprawkami. No i poza komentarzami, które mi się w trakcie czytania dodało. Co z zasad myślenia wynika? Człowiek ze swą subiektywnością jako warunkiem poznania może dać nieskończenie wiele, nawet sprzecznych odpowiedzi na pytanie, czym jest prawda. Dlatego jest w kropce, a nawet w 2 kropkach. Mnogość owa sprowadza się wszakże do 2 opcji. Pierwsza. Nie ma jedynej prawdy, ponieważ rzeczywistość jest nam dostępna tylko przez myśli, stąd każda myśląca osoba może mieć własną prawdę. I druga opcja. Jest jedna, uniwersalna prawda, bo na tym założeniu opiera się samo podejmowanie się jakiegokolwiek myślenia, czyli przykładania tych samych zasad rozumowych do całego wszechświata i do każdego jego elementu oraz komunikacja z innymi podmiotami. Ktoś powie, że można uzgodnić powyższe wnioski z twierdzeniem: rzeczywistość, prawda, istnieje tylko w moim umyśle. Ale czy nie jest tak, że nasz umysł doświadcza tego, co go przekracza, co jest poza nim, co go zaskakuje, bo okazuje się później inne niż to się wydawało wcześniej oraz inne niż byśmy chcieli? Tak właśnie jest. I dlatego nie mogę bez popadania w sprzeczność uznawać rzeczywistości za istniejącą tylko w mojej świadomości. A jednocześnie reguła oszczędności poznawczej, która jest regułą nie tyle logiczną, co użyteczną, tak, pragmatyczną, gdzie tutaj w rozumowaniu też ten pragmatyzm jest konieczny z uwagi na możliwość nieskończonych podziałów i problematyzacji każdego aspektu. Taką teoretyczną możliwość. Stąd należy odrzucać to, co niekonieczne. I niekonieczne właśnie jest, i wprowadzające element problematyczny jest uwzględnianie rzeczywistości, która nie jest możliwa do uwzględnienia
traktowanie jako rzeczywistość światów, które są zbudowane sprzecznie, na innych zasadach logicznych niż to nasze zdolności poznawcze są zbudowane. Po prostu należy tutaj założyć zgodnie z tą regułą nietworzenia niepotrzebnych światów, czy jak zwał, tak zwał, że rzeczywistością jest tylko to, co jakby zgodne z naszymi regułami myślenia i co można nimi objąć. Regułami mówię, nie możliwościami poznawczymi, tylko regułami. I o tym jest sens w ogóle aktywizować swój rozum. O tym jest sens myśleć i brać pod uwagę jako rzeczywiste. A o reszcie nie ma sensu. Bo co nam i tak tego nigdy nie doświadczymy jako element rzeczywistości. I tyle. I z tych założeń wprowadzamy wniosek. Przykładając myśli do świata, muszę założyć, że jego poziomy i skrawki są zbudowane według uniwersalnych zasad, tych samych co zdolność myślenia. Dlatego mogę je poznać. Poznanie jest równoznaczne z uświadamianiem sobie, pomyśleniem i rozumieniem, choćby cząstkowym. To znaczy teraz definiuję, co rozumiem przez te pojęcia, tak? Ktoś może inaczej definiować poznanie, uświadamianie, myślenie jako jakieś procesy biologiczne, ale to nie jest moje rozumienie. Branie pod uwagę światów nieprzystających do zasad myślenia jest nieracjonalne, ponieważ warunkiem brania pod uwagę i racjonalności jest owo przykładanie myśli do świata. Po prostu tym nazywamy racjonalność, co się dzieje w naszym umyśle i te zasady, które zawiadują naszą myślą i tyle. I to, co wykracza poza to, to nie ma sensu nazywać tego racjonalnością. Jeżeli coś takiego w ogóle nie ma sensu brać pod uwagę istnienia tego, co poza reguły racjonalne rzekomo mogłoby teoretycznie wykraczać. Także to jest już takie nieracjonalne, bo racjonalnością nazywamy to, co zgodne z zasadami racjonalnymi, a więc to, co poza nie wykracza, to nie ma sensu tego brać pod uwagę w racjonalnych operacjach. Rozumiecie? O kolejnym kluczowym warunku racjonalności opowiem nieco dalej. Zdolność myślenia prowadzi mnie więc do uznania, że rzeczywistość i prawda są nam dostępne tylko przez tą naszą zdolność, a jednocześnie są przekraczającą ją, niezależną od niej tajemnicą. Zdradzę ci tą tajemnicę. Tak się składa, że tajemnica jest kategorią, która jest wspólna dla większości kultur i wiąże się z religijnymi doświadczeniami. Skąd to wiem? Dla większości kultur, które znamy, które próbowano badać. No, może tak to nazwę. A te już można po prostu wejść do biblioteki i sprawdzić, czy też zaufać sumom innych badaczy, no bo z różnych zupełnie zapleczy światopoglądowych, którzy badali je, ten lud, tamten, bo ja wszystkiego nie zbadam, nie? To po prostu takie wnioski opieram na zaufaniu innych. I to jest też ten komponent wiary, że w swoim życiu nie jestem w stanie badań wszystkich podważać, krytykować. Właśnie dlatego wyjściowo ufam jakoś tam, ale dopiero kiedy pojawia się coś nie tak mi widoczne, jakieś zaburzenie, przeskok myślowy, błąd logiczny, coś z czegoś nie wynika, no to wtedy mogę sprawdzać. Ten aspekt, nie wszystko inne. O tajemnicy pisał choćby luteranin Rudolf Otto jako jednym z podstawowych wyznaczników świętości, towarzyszu religijnych doznań. Używał tu słowa misterium. Tajemnica jest według Andrzeja Zybertowicza podstawową kategorią dla konstruktywistów. Pisze on w swojej książce Przemoc i Poznanie, studium z nieklasycznej socjologii wiedzy. Pisał tak. I choć konstruktywista w zasadzie jest gotów podważyć każdy fakt, o ile uzna, że sprzyjać to może wartościom lub ustaleniom innych faktów, do których jest przywiązany, to istnieje dla niego kategoria, do której podchodzi z nabożeństwem. Tajemnica. Istnienie tajemnicy wynika z samej natury konstruktywizmu.
Ponieważ nasza wiedza i fakty za jej pomocą postrzegane i artykułowane są naszymi zawodnymi konstrukcjami, ponieważ konstrukcje prawie zawsze mogłyby być inne, to konstruktywizm jest świadomy, że arbitralność procesu poznania zawsze tworzy jakieś rezyduum, czyli coś, co umknęło konceptualizacji i wrażliwości poznawczej. Do tajemnicy zalicza się więc to, że nauka też jest subiektywna. Chciałbym tu zwrócić uwagę czytelnika na twierdzenia konstruktywistów, gdyż są one w znacznej swej części wsparciem dla tezy, którą tu próbuję wyartykułować. To przykład teorii, z której słusznych przesłanek wyciąga się fałszywe wnioski. Warto przyjąć przesłanki, a odrzucić wnioski, pokazując, że są po prostu błędne. Święty Tomasz z Akwinu podobnie zrobił z pogańskim arystotelizmem, z którego zaczerpnął wszystko to, co dobre, a złe odrzucił. Właśnie tak trzeba robić, żeby przekonać tych najbardziej zaoranych. Podobnie jest z rozmaitymi odmianami relatywizmu, strukturalizmu, teorii krytycznej czy postmodernizmu. Nie możemy się dać wpuścić w maliny błędnych alternatyw, ale o tym będzie trochę dalej. To, co przez naukę jest uznawane za fakty, jest w istocie interpretacją, wynikiem subiektywnych uwarunkowań. Cytuję teraz dalej Zybertowicza. Konstruktywizm wątpi, czy istnieją fakty, które w jakimkolwiek dostępnym dla nas ostatecznym lub absolutnym sensie są niepodważalne, konieczne i uniwersalne. Konstruktywizm twierdzi, że to, co jedni uznają za fakty, inni mogą ignorować, demontować, modyfikować i konstruować po swojemu. Konstruktywizm twierdzi, że faktem jest to, iż wiedza postrzegana jako obiektywna nie jest neutralna. Że dana wiedza, i tu koniec cytatu, posiadająca społeczny status obiektywnej często albo... Nie, to jeszcze jest cytat. Że dana wiedza posiadająca społeczny status obiektywnej często albo inicjuje, albo podtrzymuje, albo odsuwa na dalszy plan lub poza margines prawomocnej debaty publicznej takie definicje sytuacji, które mają, mówiąc językiem tradycyjnego marksizmu, znaczenie klasowe. W tym zakresie konstruktywizm przyjmuje dorobek teorii krytycznej. Konstruktywizm twierdzi, że to, co jedni uznają za fakty, inni mogą ignorować, demontować, modyfikować i konstruować po swojemu. Przemoc i Poznanie, strona 113. Rok 95, Toruń, a jakie wydawnictwo, to nie wiem nawet. On też, profesor Zybertowicz, zawarł w swojej pracy takie cytaty, które w tym miejscu wydają mi się istotne, je przytoczę. Kołakowskiego na przykład. Słońce, gwiazdy są ludzkim dziełem. Jako obiekty wyróżnione nie istnieją bowiem inaczej, jak w ludzkim poznaniu. Siemek. Poznanie, jako pierwotna forma aktywności sensotwórczej, należy do ontologicznej struktury świata. Tworzy istotny wymiar jego rzeczywistości. No i dalej profesor Zybertowicz przedstawia uzasadnienia nosicieli takich opinii. Pisze tak. Cechą charakterystyczną procesu weryfikacyjnego w nauce jest to, że nigdy nie jest on zamknięty. Decyzja o jego zakończeniu ma zawsze konwencjonalny charakter, gdyż nigdy nie można stwierdzić, że dane twierdzenie zostało w sposób ostateczny uzasadnione. Porównaj Zeidlera czy Collinsa wypowiedzi o tak zwanym regresie eksperymentalnym. To, że wydzieliliśmy takie, a nie inne perspektywy konstytuujące istnienie różnych dziedzin nauki, jest wynikiem wyboru osadzonego w pewnych historyczno-kulturowych uwarunkowaniach. Również podział na religię i naukę i na to, co pragmatyczne, niepragmatyczne, konieczne, niekonieczne też jest wysoce arbitralne i uznaniowe i też jest niekonieczne poznawczo. Nie samo istnienie podziałów, tylko akurat takiego wydzielenia sfer rzeczywistości. Mogliśmy nigdy nie spojrzeć na świat przez pryzmat wyizolowanych praw fizyki, relacji mechanicznych, czyli osadzonych w czasie między energiami i skrawkami materii szeroko rozumianej. Mogliśmy nie wydzielić spraw fizyki i ich
kolejnego poziomu, chemicznych reakcji. Mogliśmy nie wypreparować tej części praw fizycznych, które nazywamy życiem biologicznym. Mogliśmy fakt, że jabłko spada, uznawać dalej za oczywistość, a za pomocą zdolności symbolicznych szukać przyczyn tego, że fizyczne działanie świata z puli nieskończonych możliwych efektów swych praw wybrało takie, a nie inne ich realizacje właśnie tu i właśnie teraz. Mogliśmy uznać perspektywę praw fizyki, chemii, biologii za nic nie wnoszącą. Weźmy za przykład hipotetyczne plemię Hyrdów, w którym fakt spadania jabłek z drzew wyjaśnia się tym, że potrząsają nimi przodkowie, tak zwani Hyndajowie. Hyndajowie, przodkowie Hyrdów. Do Hyrdów przyjechał pewien naukowiec i zaczął się z nich śmiać. Oczywiście nie wprost, tylko tak grzecznym chamstwem, mówiąc, że to nie żadni przodkowie, tylko splot grawitacji i biologicznych procesów strąca jabłka z drzew. Może ktoś tam uwierzył w wyjaśnienie naukowca, ale większość uznała go za idiotę, za laika, który kompletnie nie pojął, w czym rzecz. No i ten naukowiec, czy tam człowiek z innego świata, przepraszam naukowców, tak mi się powiedziało, ale to często tacy ludzie niewiele wspólnego z nauką mają. Mógł też mówić, że to jest jakiś niepotrzebny nadatek, ci przodkowie, jakieś wymysły, bajeczki, a to przecież biologia, no, to jest takie brak oszczędności ekonomii poznawczej. Lokalny mędrzec mógł mu odpowiedzieć, gdyby posługiwali się wspólnym językiem i gdyby widział potrzebę takiego tłumaczenia, w co wątpię. No niech ci będzie. Grawitacja, przyciąganie Ziemi, procesy dojrzewania jabłka, no i tak dalej, sprawiają, że jabłko spada. Ale nas to nie interesuje, jakie nazwy i teorie na temat procesów fizycznych są u was używane do ich opisu, ale dlaczego te procesy wygenerowały takie efekty, takie kombinacje tu i teraz, a nie kiedy indziej? Dlaczego przy tych ludziach? Czy te wasze procesy potrafią to wyjaśnić? Nie, dlatego lukę w tym wyjaśnianiu uzupełniamy tak, dogmatami, że to przodkowie za tym stoją, to oni sterują tymi procesami. Te dogmaty przykładamy, wyjaśniamy nimi konkretne sytuacje. Dlaczego uważasz, że ich niedowodliwość jest jakby jakoś bardziej wartościowa niż dowodliwość tych waszych procesów takich dziwacznych, które do niczego niepotrzebne? W ogóle nie, z czego wynika założenie, że jest sens badać te procesy tam biologiczne i że to na tym polega, że to ma wartość? Równie dobrze mogę racjonalnie rozstrzygać kombinacje pomiędzy pionkami na tablicy z szachów i twierdzić, że to ma sens, a nie ma sensu wierzenie, że nie wolno na przykład kraść, zabijać i oszukiwać. Bo przecież to, że kraść, zabijać i oszukiwać nie jest dowodliwe. Nie jest w żaden sposób dowodliwe. I tak samo jak te zasady, tak my wierzymy właśnie w te dogmaty, które pozwalają, są warunkami, pozwalają nam racjonalizować rzeczywistość. Uzupełniają luki w pytaniu o to, po co my żyjemy, po co to wszystko. Tak więc to przodkowie za tym spadającym jabłkiem stoją. To oni nim sterują, bo są ponad nimi, ponad tymi procesami. Nas nie interesują same materialne mechanizmy, ale jaką one mają wartość? Czy są dobre, czy złe? Jaki mają sens? Tak by mógł odpowiedzieć taki lokalny mędrzec. Gorzej, jeśli tubylcy tacy jak my, tak jak wielu ze współczesnych, oczarowani magiczną i egzotyczną charyzmą tak zwanego naukowca, dali sobie narzucić fałszywą wizję swojej kultury. Wtedy zaczęli ten fałsz urzeczywistniać. Naukowiec więc nie tyle zbadał kulturowy fakt, co go utworzył. Tubylcy uwierzyli w fałszywą alternatywę. Albo przodkowie, albo grawitacja. To tak, jakby uwierzyli w opozycję albo wysoki, albo chudy. Albo mieszanie, albo cukier. Niektórzy bowiem z faktu, iż wyobrażenie duchów i bogów da się wyjaśnić tym, że mózg poszukuje wszędzie osób, wnoszą, iż osoby i duchy to fikcja.
Z faktu, iż struktura społeczna ma pewne stałe cechy i wpływa na zachowania jednostek, wnoszą, iż nie ma jednostkowych decyzji mogących zmienić budowę całości, a z faktu, iż poznanie jest subiektywne, wnoszą, iż nie ma obiektywności. W efekcie obrońcy obiektywnej rzeczywistości na przekór nowym teoriom zaczynają negować subiektywność poznania, a obrońcy wolnej woli siłę struktury. Przejmując więc błędne alternatywy oponenta, stają tylko po drugiej ich stronie. Wcześniej na to, by przeciwstawiać sobie te jakości, nawet by nie wpadli. Bardzo łatwo jest się dać tak wrobić. Takie rozumowanie to oczywiście błąd logiczny. Jedno z drugiego nie wynika. Jeśli Hyrdów wymienimy na wyznawców wierzeń rzeczywistych, na przykład muzułmanów, to mogą oni łatwo podważyć jego wnioskowanie, uznając chociażby, że mózg ludzki został przez Allaha skonstruowany właśnie tak, a nie inaczej, żeby człowiek mógł go poznać. Jeśli wyzwolony z zabobonów mądrala nie widzi, gdzie jego rozumowanie zostało obalone powyższą konstatacją prymitywa, no to już jego problem. Mogę w tym miejscu dodać, iż w istocie to samo, co owi prymitywi mają na myśli współcześni fizycy, tacy jak profesor Krzysztof Meissner, gdy stwierdzają, że największą tajemnicą jest istnienie w przyrodzie jakichkolwiek praw i samego faktu ich rozumienia. I choć te prawa pozwalają cokolwiek wyjaśniać, to same nie są wyjaśnione, wymagają wiary. Prawdą jest, że procesy myślowe tak jak wiarę w duchy i bogów można opisać w kategoriach mózgowych procesów. To bardzo cenne, choć dość oczywiste spostrzeżenia. Kłamliwe jest natomiast tworzenie alternatywy albo procesy mózgowe, albo niematerialność duszy. Jedno drugiemu bowiem nie zaprzecza. Z podobnego błędu logicznego rodzą się wierzenia ateistów, którzy uznają, że to, co zabobonne prymitywy, w tym katolicy odprawiający w kościołach swoje gusła, przypisują duszy jako odrębnej od materii, to w istocie zjawiska neurofizjologiczne i dlatego duszy nie ma. Oprócz fałszywej alternatywy dusza, materialne procesy, w powyższe rozumowanie wdarł się błąd polegający na niewłaściwej definicji duszy, na niezrozumieniu albo zapomnieniu, o co wierzącym chodzi, albo na zbytnim sugerowaniu się nieprecyzyjnymi wypowiedziami samych wierzących. Bo słowa mogły być w ich ustach tylko jednym z wielu elementów komunikatu. Odczytywanie tylko tego, co w słowach, moglibyśmy przyrównać do odczytywania tylko i wyłącznie samogłosek, a pomijania spółgłosek. Głupi jest tu nie ten, którego zdaniu pomijacze spółgłosek bezsensowność zarzucają, ale sami pomijacze. Pomijacze spółgłosek, ale i tego, co pozasłowne. Taką głupotą wykazali się niegdyś krytycy niepiśmiennych, zabobonnych i pierwotnych kultur ludowych. Głupotą albo istniejącymi od dawna błędnymi założeniami, według których u podstaw świata jest walka czy też równowaga między złem a dobrem, bytem a niebytem, według niektórych między złym a dobrym Bogiem. Zły Bóg duch miał stworzyć ciało, a dobry duszę. Stąd według niektórych dusza, idea jest dobra, a ciało, materia jest zła. Związek z tym założeniem jest widoczny w rozmaitych podstawach ciągnących się przez znaną nam historię takich nurtów jak niektóre wersje pitagoreizmu, platonizmu, hermetyzmu, zoroastryzm, manicheizm, bogomilizm, kataryzm, taoizm, gnoza, neoplatonizm, kluczowe nurty protestantyzmu, heglizm, marksizm czy współczesny antyformalizm i antytradycjonalizm. Spróbuję z nieco innej strony pokazać alternatywę dla owych błędów. Alternatywę starą i sprawdzoną, wymagającą jednak pokory dziecka, które wbrew opiniom głów utopionych w zawiłych teoriach widzi, że król jest nagi. Niektórzy bowiem wpadają w pułapkę przekory. Skoro ateiści mówią, że Boga nie ma, bo są mózgowe procesy kształtujące obraz i potrzebę Boga, to ludzie wierzący, zamiast stwierdzić, że jedno drugiego nie wyklucza,
odrzucają emocjonalnie istnienie takich mózgowych procesów. Oczywiście daję tu celowo taki ekstremalny przykład, żeby uwyraźnić samą regułę. W ten sposób dają sobie narzucić ateistyczne kategorie myślenia. Opowiadają się tylko po przeciwnej stronie fałszywej alternatywy. Owa pułapka to mechanizm, dzięki któremu lewica czy rewolucja skutecznie rozbroiła prawicę. Będziemy do niego wracać. Od dawna przed ludźmi stoi ten właśnie wybór. Związanie krzyżem pozornych przeciwieństw. Związanie krzyżem pozornych przeciwieństw albo ich rozerwanie i chwianie się na boki. Dziś to gnostyckie chwiejne rozerwanie wyraża się w sprzecznym przeskakiwaniu od modernistycznego antytradycjonalizmu i ewolucjonizmu do archeologizmu. Przeskakiwaniu od tezy do antytezy, do archeologizmu czy też do obrony tradycyjnych treści z użyciem wysoce rewolucyjnych metod, tradycyjnego leksykonu z użyciem rewolucyjnej gramatyki. Przez tych, którzy często wychowali się w świecie, dobrze w nim działali, na jego rewolucyjnych zasadach, a teraz zafascynowani są tradycją. Wytrącenie z równowagi w stronę skrajności prowokuje do skrajności przeciwnej. Herme Bogomilo Cataro Heglo Marxo Deschardenizm. Proponuję tutaj jednak podejście katolickie. Równowagę. Pozwolę sobie w tym miejscu na wtrącenie, ponieważ w kontekście powyższych uwag na temat rozumienia duszy i rozumu mogą być one lepiej zrozumiane. Pozwolę sobie w tym miejscu wtrącić dalszy ciąg książki. Moje chcenia i wyobrażenia zderzają się z niezgodną z nimi rzeczywistością. W związku z tym wiem, że nie ogarniam wszystkiego. Żeby więc moje myślenie miało sens, muszę założyć, że istnieje coś niezależnego od mojej świadomości. Coś, co ją przekracza. Że moja świadomość nie stwarza świata. Ale czy to znaczy, że żadna świadomość nie stwarza? Wobec powyższych wniosków okazuje się, że nie mogę tak twierdzić. Mogę ręczyć tylko za siebie. W tym miejscu przypomnijmy sobie razem, czytelniku drogi, punkt wyjścia powyższych rozważań. Analizowałem powyżej zasady myślenia, by ustalić, co z nich koniecznie wynika. Starałem się ustalić, jakie są relacje między myśleniem a prawdą, między myśleniem a tym, o czym myślimy, rzeczywistością. Wyszedłem od ustalenia, że nie ma sensu podważać zasad myślenia, skoro samo podważanie odbywa się koniecznie z ich użyciem. Wobec powyższych wniosków okazuje się więc, że aby moje rozumowanie, poznawanie i dowodzenie miało sens, muszę coś założyć, czyli w coś uwierzyć. Uwierzyć w to, co umożliwia dowodzenie. No i w to, co z tego wynika. Trzeba więc wykluczyć możliwości, które są z tym niezgodne. No i zobaczyć, co pozostaje. Wykluczyliśmy już możliwość, że istnieje tylko to, co ja sobie pomyślę. Swoją drogą liczba mnoga wobec brania pod uwagę wyjściowo tej możliwości jest trochę śmieszna. Nie możemy też myśleć, że każdy sobie stwarza swój świat, bo myślenie zakłada uniwersalność zasad myślenia i świata, których jedynie użycie na wyższych poziomach może być różnorakie. Nie możemy też brać pod uwagę własnymi myślami rzeczywistości jako odrębnej od jakiejś świadomości, co również wyczerpująco uzasadnił Berkeley. Analogicznej do naszej, a jednocześnie nie jest to nasza świadomość. No to co wobec tego pozostaje? Prawda? Jako zależna od świadomości. Ale czyjej? Mojej? Nie, na pewno nie mojej. To, co dla dawnych Europejczyków było oczywiste, to, co w dowodach i wywodach świętego Tomasza nie wymagało wielkiego tłumaczenia, dziś trzeba wyjaśniać. Bo inaczej myślimy, inne kategorie, inaczej rozumiemy te same terminy nawet, bo inny kontekst jest morzem, w którym je zanurzamy. Mówiąc inaczej,
Dowody Akwinaty są dzisiaj kompletnie źle rozumiane. Słowo dowód jest w ogóle źle rozumiane. Inaczej. Źle w sensie inaczej. Myślimy, że współczesne rozumienie jest tożsame, a skąd wiemy, że tożsame? Dowód nigdy nie jest absolutny. Podobnie jak wolność i przymus, subiektywizm i obiektywizm, co wynika z przedstawionej tu konieczności wiary, wynikającej z naszej ograniczoności. Nie mówię już tutaj o konieczności wiary wynikającej z samej natury rzeczy, które są niedowodliwe, jak chociażby wartościowania, czy też założenia warunkujące możliwość dowodzenia, takie jak właśnie reguły dowodzenia, które musimy przyjąć na wiarę, żeby dowodzić. Najmocniejsze dowodzenie to wykazanie, że coś jest warunkiem, czy też bytem koniecznym, dzięki któremu dane nam myślenie i dowodzenie jest w ogóle możliwe. Poniżej wskażę na ów znany od dawna warunek racjonalności. Jest nim osoba stwórcza. Nie ma sensu zakładać, że zasada porządkująca wszechświat jest nieosobowa. Wszelkie rzeczy, zjawiska przyrodnicze, w tym mózgowe procesy i zasady, są nam bowiem dane zawsze jako pomyślane. Byt mogący chcieć, poznać, uświadomić sobie, rozróżnić i zrelacjonować, nazywamy zaś osobą. Skoro nie ma sensu brać pod uwagę istnienia rzeczywistości sprzecznej z naszym poznaniem, bo skoro tylko przez myślenie wraz z jego zasadami jest nam dostępna, skoro jednocześnie zderzamy się z tym, co nasze wymysły przekracza, a więc nasze myślenie nie stwarza świata, to założyć należy, że istnieje byt, który stwarza świat na wzór swoich myśli. No a jeśli myśli, to jest osobowy. No i dzieli się zdolnością myślenia z nami. Dlatego możemy cokolwiek poznawać, czyli przykładać własne myśli do całej reszty. Przecząc jego istnieniu, przeczymy każdej naszej myśli i rzeczywistości przez myśl nam danej. Jakaś więc osoba, podobna naszej, a raczej wzorcowa dla naszej, która stwarza swoim poznaniem obiektywną rzeczywistość, musi być. Może to być też jakiś zbiór świadomości dokładnie zgodnych. Jaka to świadomość konkretnie, to już kwestia wiary stricte religijnej, objawienia. Ową warunkową, stwórczą świadomość nazywamy Bogiem. Bóg osobowy jawi się koniecznie jako źródło zasad, jako źródło naszej wtórnej możności myślenia, w które musimy uwierzyć, by nie przeczyć samym sobie. W świetle tych wniosków zrozumiała staje się mądrość biblijnej nauki o logosie, sensie myśli, słowie, stanowiącym początek i warunek wszystkiego, stwarzającym wszystko jako osoba. Uspójnienie składowych jakiegoś skrawka nie miałoby sensu bez uspójnienia przekraczającej go całości. Gdyby całość nie miała sensu, to i jej skrawek by go nie miał. Natura sensu polega wszakże na relacji, na więzi, na wykraczaniu poza element potrzebujący sensu. Jaki sens ma pytanie o sens części jabłka dla samego jabłka, skoro nie poszukamy sensu samego jabłka wobec drzewa, ziemi, rzeki, słońca, wobec naszego życia i świata? No, takie porównanie. Bo to sens tylko w odniesieniu do osoby ma tutaj rację bytu, która usensownia. No ale dobra. Nauka bada skrawki. Religia wyznacza sens całości. Zresztą już sama zasada poznania opiera się na założeniu, że nasza świadomość ma takie same struktury jak cała rzeczywistość, że rzeczywistość na wszelkich swych poziomach i we wszystkich swoich elementach ma takie same zasady relacjonowania, rozróżniania, strukturyzowania, czyli usensowniania.
Skoro te zasady musimy uznać za takie same, to nie możemy twierdzić, że szukanie zależności elementów w obrębie jakiegoś skrawka całości jest bardziej sensowne niż szukanie w całej rzeczywistości, której ten skrawek jest inoelementem. Żeby uznać sens czegokolwiek, trzeba uwierzyć w istnienie całości, której to coś jest częścią, oraz ostateczności innej niż cała reszta, która nie potrzebuje usensowniania poza sobą, bo sama tworzy zasadę usensowniania i umożliwia jakiekolwiek racjonalizowanie usensownianie, a przez to zamyka w innym wypadku niemożliwie nieskończony ciąg legitymizacji. Wtedy by nie było żadnej legitymizacji i trzeba było unicestwić wszystko. Co jest sprzeczne z faktem, że podejmujemy trud unicestwiania, a więc nie jesteśmy wynicowani. I to pokazuje wewnętrzną sprzeczność dążności do nihilizacji, ponieważ sama ta dążność jest sprzeczna z nihilizacją, bo jest. Ta ostateczność jest więc warunkiem nie tylko racjonalności, ale i świata ujmowanego jako struktura, czy też ład, czy porządek, czy ordo, czy kosmos, jak zwał, tak zwał. Ową nieredukowalną rzeczywistością nazywamy Boga osobowego, który stwarza całość własną świadomością. Jest to wersja Tomaszowego dowodu z pierwszej przyczyny, uzupełniona o rolę poznania czy też myślenia i jego konsekwencji i jako taka odpowiadająca na współcześnie stawiane mu zarzuty. Czy zataczamy tak błędne koło? Rozum samotny zatoczyłby błędne koło, gdyby w ogóle mógł istnieć bez wiary. Nie mam dostępu do innych świadomości, ale mogę sobie pomyśleć, założyć, że istnieje świadomość, która ma takie same zasady jak moja, ale jest czymś więcej, bo stwarza sobą wszystkie inne świadomości. Dlatego mogą one poznać projekcję świadomości stwórczej, czyli obiektywną rzeczywistość. Mogę sobie pomyśleć, choć mogłem na ten pomysł nigdy nie wpaść. Ale ktoś na ten pomysł już dawno wpadł. Jest on znany ludzkości. Gdyby nie to, to agnostycyzm w tym zakresie byłby usprawiedliwiony. Ale teraz ta możliwość okazuje się jedynym spoiwem, bo wszystkie inne zostały wykluczone. Owszem, ktoś może słusznie powiedzieć, że nie wiemy, czy nie zapomnieliśmy o jakiejś możliwości, która byłaby alternatywą albo która obalałaby powyższą propozycję. Mogę mu tylko odpowiedzieć, że może nam życia nie starczyć na dowodne odnalezienie alternatywy. Tym bardziej, że ją też można podważyć tym samym argumentem, no i tak w nieskończoność. Takie metapodważanie by nas sparaliżowało i zabiło. Niech więc mi lepszą propozycję przedstawi, a jeśli nie, to lepiej przyjąć tą starą i sprawdzoną. Tak jak przyjmuje się stare i sprawdzone założenie, że nas zmysły nie mylą, że ludzie, których widzimy i do których gadamy, rzeczywiście istnieją. Ktoś powie, że wyszedłszy z pozycji katolickich dochodzę do takich wniosków, do jakich z góry dążę. Tak jest, ale to żaden problem. Nauka przecie też opiera się na domyśle, na hipotezie, którą się później weryfikuje, na założeniu, że nas zmysły nie mylą, że na tych wszystkich założeniach, o których tu mówiłem. Nawet nauki ścisłe tak mają. Najpierw komuś przychodzi pomysł, potem go weryfikuje, stara się udowodnić. I bardzo często się udaje tak względnie, bo ten regres weryfikacyjny, brak możliwości zakończenia procesu, domknięcia tego procesu weryfikacyjnego w większości nauk przyrodniczych sprawia, że no tak, w zasadzie to w pewnym sensie wierzymy w większość nawet udowodnionych empirycznie osiągnięć naukowych. Bo zawsze jest ta niewiadoma, nie wiemy czego nie wiemy, czy czegoś nie gubimy i całe zdefiniowanie problemu może być unikiem, który nas sprowadza na jakieś błędne tory. Bo nawet problemy, które potrafimy udowodnić, my je możemy tak zdefiniować, żeby je udowodnić. Tak w logice, no. I tak się oszukiwać. No ale bardzo często się udaje zweryfikować i względnie udowodnić.
Już względnie nie będę dodawał w związku z tymi wnioskami na temat samego procesu dowodzenia, które tutaj padły. Od strony wiary właśnie po to jest objawienie, by podsuwać nie tylko to, co przekracza możliwości udowodnienia, czyli trzeci poziom wiary, ale i to, na czego udowadnianie człowiek mógłby po prostu przez ograniczoną długość życia, czas, kulturę, warunki i inne okoliczności nie wpaść. Drugi poziom wiary. Człowiekowi może braknąć czasu i okoliczności, by wpaść na to, co można logicznie wykombinować. Człowiek nie może opierać się tylko na koniecznościach poznawczych i na tym, co potrafi z nich wywieść. Na owo wywodzenie potrzeba wszak czasu i swego rodzaju pojemności intelektualnej. Tymczasem życie wymaga podejmowania decyzji. Do tego wymaga wartościowań pragmatycznych i wartościowań moralnych, tak? A większość z nich nie mamy czasu, żeby je wywodzić z czegoś, albo są po prostu niedowodliwe. Gdybyś chciał wszystkie twierdzenia potrzebne do życia tak dogłębnie analizować, to byś nie zdążył nic zrobić. Rzeczywistość można bowiem dzielić i analizować w nieskończoność. Zarówno w nieskończoność, zarówno w makro, jak i w mikroskali. To chyba każdy może zrozumieć, dlatego nie muszę tego wyjaśniać. Nie znam człowieka, który by wszystko, czym kieruje się w życiu i co uznaje za oczywistą prawdę, umiał udowodnić. Jest to zresztą z samej istoty dowodzenia myślenia i rzeczywistości niemożliwe, co przecie żeśmy powyżej ustalili. Zasada zachowania energii w układach ograniczonych. O tym, że do załatania dziury w jednym miejscu potrzeba zrobić ją gdzie indziej. Z tego samego powodu korzyść w jakiejś jednej dziedzinie, np. zdrowotnej czy technologicznej, nie zawsze oznacza w ogólnym bilansie coś lepszego niż nieco mniej zdrowia i nieco krótsze, ale mimo wszystko szczęśliwsze życie. Są rzeczy równie ważne lub ważniejsze, a często dające więcej zadowolenia niż technologiczne udogodnienia. Na cóż nam multum rzeczy i dużo więcej możliwości, skoro ich przesyt zaczyna męczyć i rodzić wygórowane wymagania, które ostatecznie rodzą ciągłe niezadowolenie. Choć zasada zachowania energii wydaje się nie do końca dobrze opisywać świat fizyczny jako całość, to sprawdza się w układach ograniczonych. A jak zauważyliśmy, nasze możliwości takie właśnie są. Ograniczone. Żeby je przekroczyć, musimy metanoicznie wyjść z siebie. Musi przyjść ktoś nieskończony. Stąd, jeśli poświęcimy czas i siły na jakiś aspekt, to automatycznie mniej czasu i siły poświęcimy na aspekty inne. Dlatego sam fakt większej higieny, dłuższego życia, bardziej zaawansowanej technologii nie świadczy o lepszości czy wyższości danej kultury, cywilizacji jako całości od tych, w których ludzie żyją krócej i tych technologii nie mają tak zaawansowanych. Jeśli piszę nie świadczy, to nie orzekam wcale, że długie życie i inne fizykalne usprawnienia są czymś złym. Wskazuję tylko na pochopność ocen. Krytykuję krytykowanie, które jest nieuprawnione. I sama jego nieuprawnioność, wykazywalna drogą wskazania falsyfikującej ją opcji, jest dowodem na zasadność mojej krytyki. Sik. Krytyki. Potrzeba więc w pewne schematy, w pewne twierdzenia uwierzyć, by na nich opierać swoje działania i dowodzenia. Człowiek jest zaś skazany na poznanie po części niepełne. Dlatego kończę, zakładając na zasadzie subiektywnej wiary w obiektywność, czyli zgodność z Bożą perspektywą, logosem, sensem, że w pewne podstawy poznawcze muszę uwierzyć, dlatego że moje poznanie jest niedoskonałe, niepełne, zawężone do subiektywnej przestrzeni. Rozumiemy więc teraz głębię i doniosłość słów z hymnu o miłości wypowiedzianych przez świętego Pawła. Po części bowiem tylko poznajemy. Zasadne i konieczne w tym miejscu jest pytanie, w co wierzyć. Ale to już inne pytanie.
Jednym z wielu przejawów przejęzykowienia jest pomylenie języka z rzeczywistością, a dokładniej rzecz ujmując, polemika ze stratną kompresją rzeczywistości, jaka jest zamknięta w języku i z tym, co można w nim wyrazić wtedy, kiedy ktoś próbuje uchwycić rzeczywistość pozajęzykową, ponadjęzykową. Czepianie się kogoś dlatego, że to, co chce nazwać, jest jeszcze nie ma utartych formuł i wymaganie, by ktoś od razu coś, co jest nikomu nieznane, zamykał w znanych im i oklepanych szkolnie formułach. Tak? Takich, tylko że jeśli ktoś kontestuje te formułki, no to siłą rzeczy nie zamknie się w nich, bo je podważa, bo wskazuje na błąd w nich, a więc wymaganie, żeby on się w nich zamknął w sytuacji, kiedy on tylko dlatego się wypowiada, że poza te formułki wychodzi i nie podważa wszystko, co one wyrażają, tylko chce wyrazić coś więcej i wymaganie, by się zamknął w jakichś kategoriach analitycznych czy kategoriach teoretycznych, paradygmatach, które już są gdzieś tam oklepane, ustanowione, to jest takim błędnym kołem. Właśnie na tym jego stanowisko polega, że on się z nimi nie zgadza, więc wymaganie, by po prostu przyjął wasz zespół założeń i takich kategorii wartościowania, nawet jeśli twierdzicie, że to nie jest wartościowanie, no bo jeśli pozytywnie jeśli kogoś krytykujecie, to już wchodzi tutaj zawsze wartościowanie. Bo już kiedy mówicie, że on na przykład ma zespół niepotrzebnych założeń, bo niekoniecznych do opisu świata. A co jest konieczne do opisu świata? Nic nie jest, w ogóle opis świata nie jest konieczny, takie jak wy chcecie. Można w ogóle nie opisywać atomów, nie wydzielić biologii, chemii, fizyki. Tylko szukać celu i sensu. A cel i sens i wartości, czyli czy coś jest dobre, czy złe, to są rzeczy niedowodliwe. Tak? Pytanie, po co ja żyję? Czy mam się skupić na tym, co tutaj tylko, bo przecież umrę, tak? Czy liczyć na jakąś wieczność? To są rozstrzygnięcia. Opowiedzenie się po jednej ze stron tego rozstrzygnięcia to nie jest zastosowanie się do żadnych brzytw tego czy innego myśliciela, tylko własna interpretacja tych brzytw i już wartościowanie. To wasze wartościowanie na przykład przez was rozumianej redukcji czy oszczędności poznawczej jest już wartościowaniem, jest już niekonieczne, jest już arbitralne. Tak? Bo ktoś może uznać, że po co on ma być, by opisywał, badał świat i tam szukał atomów, analizował biologię i tak dalej. No i on tego nie potrzebuje. Nie potrzebuje wiedzieć, czy jabłko spada, bo tam procesy biologiczne zachodzą i fizyka sprawia, że grawitacja je przyciąga. On tego nie potrzebuje. On potrzebuje wiedzieć, dlaczego w tym momencie, właśnie tu i teraz. I sobie to tłumaczy, że jacyś przodkowie tam strącają to jabłko. W tym momencie to znaczy, że musi iść, złożyć je w ofierze. To on uważa, że to jest bardziej oszczędne. Bo kiedyś umrze i tam musi się rozliczyć z tym światem. Uważa, że to wy wymyślacie jakieś niepotrzebne dodatki, jakieś biologię, fizyki, chemię. Po co wam to? On nie potrzebuje żyć 500 lat czy 100 lat. Wystarczy, że będzie żył 40 lat, żeby się dobrze czuł w tym. Także to nie jest nawet już ustalenie tego, co jest oszczędnością poznawczą, a co nie jest już przedmiotem jakichś wartościowań arbitralnych, już tak wartościowań, uznanie takiej kategorii właśnie i takie rozumienie rzekomej brzytwy od Ockhama jest już jakimś wyborem niekoniecznym. Dlatego ci, którzy krytykują religię w imię tego, mówią, że to jest takie naddatek poznawczy, już sami wprowadzają coś niekoniecznego, czyli sami sobie zaprzeczają. Bo ktoś może ich stanowisko uznać za równie na tej samej zasadzie za naddatek niepotrzebny i ich redukcję uznać za słabą. Ale to tak już na marginesie. Odsyłam do takiego materiału, który kiedyś publikowałem. I to też będzie w książce Katologika w pierwszym rozdziale. Tam będzie zabijanie zwierząt jest złe, bo cierpią. Czym różnimy się od zwierząt i rzeczy? Następny to jest więź, to podstawa. A dalej, tu będzie o warunku racjonalności, a dalej będzie zasada zachowania energii w układach ograniczonych, w co wierzyć, logika hierarchii o tożsamości instytucji decydują jej zasady, Chrystus tak, Kościół nie, katologika, czyli rozumna pokora. A gdzie to jest?
rozrywanie organizmu, różnica między tradycją a zdolność poznania jest znakiem rzeczywistości i na odwrót, wszystko jest znakiem, a znak powstaje. Natura błędu zła, subiektywność, która stwarza obiektywność, na obraz Boży go stworzył, geneza i połowiczna racja postmodernizmu, rozum, więzi, miłość, relacja, wyjście z siebie, sens elementu poza nim. Komunikacja, obiektywność, co tu już kończy się rozdział, znaki, to zgubiłem to. Dlaczego jabłko spada? A taki rozdział, który się nazywa Nauka jest subiektywna. Zdradzę ci tą tajemnicę. Taki rozdział, podrozdział. Jest taki filmik u mnie o spadającym jabłku. Jabłko spada. Dlaczego? Ciąg dalszy. Pierwszy film to tytuł Miałeś o tym pojęcie? Przypowieść o jabłku. To są dwa materiały z tytułem biało-żółto-czerwonym na czarnym tle i z twarzą gościa i jabłkiem na głowie. Ktoś, kto uważa, że wiara w Boga jest racjonalna, nie twierdzi wcale i nie wynika to z jego wiary, że dogmaty określają racjonalność. Nie, to równie dobrze może znaczyć i to znaczy. W tej przestrzeni, właśnie w tej przestrzeni, która nie może być zapełniona przez operowanie w zwykłym opisie rzeczywistości, czy to naturalnej, czy po prostu że opisie jak jest. Bo oprócz takiej funkcji ludzkiego umysłu, jaką jest opis jak jest taka funkcja jak chcenie, jak wybieranie. Tak, i trzeba podejmować wybory ze względu na cele. A cele stawiamy sobie w świetle jakichś wartościowań, czyli tego jak powinno być, co jest dobre, co jest złe. I te wartościowania, zależnie czy przyjmiemy na przykład, że dobrze jest zabijać ludzi, czy nie, czy dobrze jest składać ofiarę słońcu, czy nie, czy tam różne wierzenia mogą być. I już biorąc pewne wyjściowe założenia, wierzenia i tak dalej, możemy być racjonalni w stosowaniu tych założeń. Tak? Jeżeli uznajemy, że warto badać materię, to możemy być racjonalni w badaniu tej materii. Jeżeli uznamy, że warto się zajmować, czy tam są jakieś atomy, czy komórki, no to konsekwentnie to robimy, czyli nie wpadamy w sprzeczności i tak dalej. Ale też już samo uznanie, że warto być racjonalnym, też jest jakimś wartościowaniem. Że warto myśleć logicznie, że lepiej długo żyć niż krótko. Herme Bogomilo Cataro Heglo Marxo de Chardinizm.